Witam Państwa serdecznie i zapraszam na moją nową audycję. Będzie się działo. Będziemy bardzo dużo mówili o fotomontażach, o oszustwach komputerowych, o tym, jak się robi iluzję w sposób profesjonalny, to znaczy taką, że nie można jej po prostu odróżnić od prawdy. I trzeba doszukiwać się, gdzie ta iluzja szwankuje i wtedy można udowodnić fałszerstwo. Państwo widzą za mną. Jesteśmy na ISS-ie. International Space Station. Wow! Normalnie po prostu jestem tu. No przecież to wszyscy widzą. Jest stacja, widać po prostu tę kabinę. Jestem na ISS-ie. ISS. Jestem z wami. Prosto z kosmosu. Proszę Państwa, ale na początku no niesamowita rzecz się wydarzyła. No mam tego Nikona P1000. No wyhaczyłem po prostu. Przywieźli mi z USA, jakaś tam była wyprzedaż garażowa za psi grosz. No i pierwsze co zrobiłem, tranzyt tej stacji, ona lata, rozumiecie to, ona lata. Tranzyt tej stacji przed Księżycem. Że ona przelatuje przed Księżycem. No trochę tam zmontowałem, rozumiecie, no ale ogólnie ogarnąłem temat. I teraz zobaczcie, jak się robi tranzyt stacji ISS przed Księżycem. To będzie jak gdyby prolog tej audycji, a później to już będzie ostra jazda bez wstrzymanki. Zapraszam serdecznie. Proszę Państwa, teraz zobaczymy, jak się robi tranzyt tej stacji ISS nad Księżycem. Są takie filmiki, jak ta stacja przelatuje nad Księżycem. Będziemy później analizowali te filmiki, ale teraz pokażemy, jak to się robi. Tamte filmiki mają po 5-10 milionów wyświetleń. No mam nadzieję, że Państwo rozpowszechnią ten filmik, jak to się w ogóle robi. Dalej jesteśmy na tej stacji ISS. Z tyłu za mną widzimy tę stację, jestem w kabinie tej stacji ISS. A teraz patrzymy, jak to się robi. Proszę bardzo. Mamy teraz już przelot tej stacji. To jest taki time-lapse, tak jak Amerykanie mówią. Time-lapse to jest, czyli tak zmontowane. No ale widać, prawda? A tu jest jeszcze druga stacja. O, jaka duża. Także no, wypasione zdjęcie, fantastyczny aparat Nikon, proszę Państwa. No, te okoliczności z tym Nikonem to może nie jest tak do końca prawda, ale proszę Państwa, to jest YouTube, tu się wszyscy lansują. No przecież ja też mam prawo po prostu do chwil słabości. Także widzą Państwo, stacja przelatuje nad Księżycem, jest tranzyt, mamy jeszcze drugą stację, wyhaczyliśmy na Księżycu, to jest pewnie jakaś inna stacja, ale ogólnie to jest YouTube. Widać ten tranzyt nad Księżycem. Zapraszam Państwa teraz na drugą część audycji. Będziemy analizowali filmiki, jak się robi profesjonalne fotomontaże. Jest stacja, jest tranzyt, jest time-lapse, jak to mówią Amerykanie. Wszystko się kręci cały czas do przodu. Checking on that now. Not sure we're going to have an answer ASAP, but we're asking the question. Witam serdecznie ze stacji ISS Station. Wow! Jestem drugim Polakiem na stacji, proszę Państwa. No był pierwszy, ale coś o nim teraz cicho. Natomiast ja jestem drugim Polakiem, Romantic Warrior. Proszę Państwa, ten gostek po Waszej lewej stronie ekranu
zaraz ten zecik upuści. No upuści, a zecik jak to zecik, no spadnie na podłogę. No ale Państwo rozumieją, to jest stacja ISS Station, wow, amerykańska. I ona jest w kosmosach i nie ma prawa zecik spaść. Proste. Zecik może sobie tak tylko fruwać w kosmosach. No bo jest nieważkość. No a zecik spadnie. No i chłopczyki się strasznie zdenerwują, jakby ich w tyłki, za przeproszeniem, ugryzły karaluchy. No bo chłopczyki będą wiedzieli, że nastąpiła ostra obsuwa. Filmik jest przeuroczy, są napisy, także ja się wyłączam i zapraszam do oglądania. We got plenty of time. Just gotta have it before his first T2 session. Yep, thanks. Now, let me just pause it there. Like I said, we're going to ignore the talk of harnesses. I just want you to focus on matey boy in the grey on the left holding the paperwork, okay? Just watch him. Remember, these guys are supposedly in a weightless environment, and watch the paperwork here. That is so damning, and so is the look on his face. They know they just exposed the space station by dropping their paperwork, which should be impossible if they were in a weightless environment. That one little incident there, like many others, highlights that this is filmed here on Earth somewhere. And again, that's terrible, lads. Once more. This is so bad. I wonder how the space fans are going to try and justify that to themselves and anyone that sees this. Remember, physical reality is the only thing I stand by. It exposes all this anyway. But when you look at the actual clips they give you, yeah, embarrassing. Have a good one, everyone. Zapraszam na kolejną część audycji. Tutaj będzie w ciągu 10 minut pokazana wakencja w kosmosie, czyli jak się robi oszustwa, żeby wszyscy wierzyli, że jest kosmos. Znakomity youtuber Flat or Through, który ma także bardzo wiele filmów na te tematy nas interesujące, ale tym razem w skrócie, w pigułce pokazane, jak się robi oszustwa. Ale niech Państwo popatrzą teraz, co ja robię. To jest mój słynny telefonik 2G. On jest niewykrywalny przez systemy szpiegowskie. I teraz proszę zobaczyć, jak on nagle zniknie. O, widzą Państwo? O, był. No cuda się dzieją. O. Prawda? Nie ma telefoniku. I jest. Nie ma. W nadprzestrzeni jest telefonik, w nadprzestrzeni. Teraz w naszej przestrzeni. Cuda. I jeszcze druga ciekawostka. I jeśli by tę dłoń, ta dłoń, ręka była ubrana w zieloną rękawicę i miałbym ten telefonik, to Państwo mieliby wrażenie, że ten telefonik unosi się w powietrzu, kręci się w powietrzu. Tej dłoni nie byłoby widać. Nie byłoby widać.
Wydawałoby się, że ten telefonik jest w powietrzu. Zapraszam na film, ale z góry uprzedzam. Będzie coraz ciekawiej w tej audycji, także nie zostawiajcie mnie po paru minutach, tylko prosiłbym o oglądanie do samego końca audycji, bo będzie bardzo ciekawie. Będziemy oczywiście grillować naczelną fakencję kosmosów, czyli ISS Station. Wow! Zapraszam na film. All I'm offering is the truth. Nothing more. Good morning, everyone. Check out just these few seconds of this uncut spacewalk, and then I'm going to show you how they do this. On top of the lab, I should say, at the very aft part, is this big structure over here. It's called this truss. Sorry, and on the truss we have the solar arrays, and so we can, of course, that's all on the outside, and we only get out there during the spacewalk. But so that's kind of how this is set up, though, so you can see where we are. So here's the lab here. We're going to head into the lab. This is the U.S. lab. And again, this is pretty much just science racks and storage is what we have, and of course, in avionics. So we have a lot of the computers that run the system, or run the lab, or sorry, run the station, are in here. And besides that, then we have. Okay, the answer to how they do this is really simple. It's called computer-generated images. And here's how that works. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. Mind control to Major Tom. Mind control to Major Tom.
again, this is pretty much just side tracks and storage is what we have. And of course, and avionics. We have a lot of the computers that run the system, run the lab, or sorry, run the station are in here. And besides that, then we have... Now I'm going to show you how they do their ISS interviews, where they do their little flips and play with little toys and fruits. It's called chroma key, green screen effects, and wires. Now you can always tell when they're using a green screen because only the moving objects will glitch out. The background will stay the same. Only the moving objects will glitch out on a green screen, especially arm and hand movement. You see, if this was a transmission malfunction, then the whole picture would glitch out, but only the moving objects glitch out.
It's easier to fool someone than to convince them that they've been fooled. Mind control to Major Tom. A group of social criminals, these people in the space program, nassholes I call them. I have a very low tolerance level for stupid bull. Every one of those items is provably untrue at one level or another, but we believe them because they're pounded into our heads from the time we're children. That's what they do with that kind of stuff. They put it in the heads of kids. They pound it in there because they know kids are too young to be able to mount a sophisticated argument against these kind of ideas. And so kids, and up to a certain age, by the way, kids are going to think. So kids never learn to question things. Nobody questions things in this country. All I'm offering is the truth. Zapraszam teraz na krótką analizę głównego ujęcia z tego filmiku w porównaniu z moim fotomontażem, który jest mniej więcej po lewej stronie ekranu. A zatem po prawej stronie ekranu widzimy oryginalną stację ISS, tak jak ten pan z YouTube ją zarejestrował. Czy to jest fotomontaż, czy to jest oryginalny, to nas to nie interesuje. Jego księżyc jest kremowy, mój księżyc jest taki czarno-biały i są 3 stacje. I ta pierwsza z brzegu stacja, te 3 stacje są moje roboty. Ja znalazłem plik PNG, który nie ma tła. Ja po prostu kleiłem tę stację, powieliłem i na samym początku audycji pokazałem, że po prostu też zrobiłem przelot stacji, prawda? Bez problemu zrobiłem przelot stacji nad Księżycem, czyli tak zwany tranzyt. I ten mój, ten ISS, pierwszy z brzegu, mojego Księżyca, tego czarno-białego, on jest bardzo niewyraźny. I w lewą stronę ekranu jest lepsza jakość i ten ostatni PNG, plik, który pokazuje stację, on jest najlepszej rozdzielczości. Więc Państwo widzą, że wystarczy manipulować z rozdzielczością, zmniejszać tę rozdzielczość i można uzyskać efekt, że po prostu można zmontować taki tranzyt, że nad Księżycem leci jakiś tranzyt, prawda, tej stacji ISS. Tych PNG, tych plików po prostu jest pełno w internecie, każdy to może zrobić. Jak będzie się dobrze reklamował, to będzie miał wyświetlenia, jeszcze zarobi kasę. Jak to wygląda, proszę Państwa? Także na tym kończymy tę króciutką analizę. Chodziło tutaj o to, żeby pokazać, że można robić fotomontaże na maksa. Na maksa można ludzi oszukiwać, że jakaś stacja lata, mieć miliony wyświetleń i jeszcze tłuc kasę na oszustwie. Ja nie mówię, że ten gostek on oszukiwał czy coś takiego, ale zrobić taki montaż to jest 5 minut, proszę Państwa. To jest po prostu 5 minut i już można udawać, że się jest wielkim, prawda, astronomem, że się coś tam, jakąś stację łapie. Pokazałem tutaj. Moja stacja jest prawie identyczna, tak jak tego pana z YouTube. No przecież teraz wszyscy to widzą. Przechodzimy, proszę Państwa, do następnej części audycji. Jak mówiłem wcześniej, będzie coraz ciekawiej. Zapraszam.
Proszę Państwa, ta stacja jest hologramem. Ona faktycznie nie istnieje. I ten film to doskonale pokazuje, że to jest jakaś iluzja. Ta stacja. To, że tam ludzie są i tak dalej, to jest wszystko iluzja. Ona nie istnieje realnie. To jest wyświetlany hologram. Warto ten filmik obejrzeć spokojnie, przeanalizować i samemu wyciągnąć jakieś opinie. Według mnie to jest hologram. Po prawej stronie ekranu jest napisane 400% powiększenie. To jest oczywiście powiększenie cyfrowe. Nikon ma 125 razy powiększenie realne. Później jest takie proporcjonalnie cyfrowe powiększenie. To jest hologram. Obraz jest niestabilny, ale powiedzmy to 400 km, wiadomo, jakieś tam powietrze i tak dalej. Ale ona w ogóle nie wygląda jak stacja. Ponieważ problem z takim hologramem jest taki, że nie jest na razie możliwe odzwierciedlenie prawdziwego wyglądu tej stacji z każdego punktu Ziemi. Dlatego ona tutaj na tym filmie wygląda zupełnie jakaś pokręcona, jakaś w krzywym zwierciadle. No bo właśnie to jest ta istota hologramu, że on się płynnie nie zmienia, jakby to powiedzieć, perspektywicznie dla oglądającego z takiej, a nie innej szerokości i długości geograficznej. Zapraszam na ten znakomity filmik. Wspaniały youtuber, można odwiedzić jego stronę, jego kanał i też popatrzeć, jakie on tam filmy ma. Patrzymy teraz na hologram. Stacji ISS Station. Wow! Okay, so here is some footage that people have captured of the satellites. Now, the first thing that you'll notice is that they just happen to look as bright as the ISS. The next thing that you'll notice is that they just so hologramowe happen to be oszustwo, going this same apparent speed. w jakim bez wątpienia jest ta stacja ISS Station. Temat jest prosty. Nieoceniony zdobywca kosmosu, pan Elon Musk, wypuścił Starlinki, które latają jeszcze wyżej niż ta stacja hologramowa. Problem jest taki, że jego Starlinki są malutkie, 2 metry mniej więcej, a stacja ma 400 metrów. Widzimy i Starlinki, i tę stację. Ponieważ i pan Elon, jak Aleksander Macedoński, zdobywca przestrzeni kosmosu, mówi, że to wszystko lata i ci, co robili hologram ISS, mówią, że ta stacja też lata. W związku z tym obydwoje kłamią i to wszystko jest fikcja. Ponieważ te Starlinki są bardzo małe i z odległości 500 km nie można ich zobaczyć, bo to jest wielkości biurka. Są one jeszcze dalej niż ta stacja
są niezwykle małe, więc nic nie można zobaczyć. Czyli mamy do czynienia faktycznie z dwoma hologramami. W tym filmie użytkownik YouTube'a wspaniale ogarnia temat. Zapraszam na film zaopatrzony w napisy. Let's have a look at the angular size comparison of the ISS and the size of one of these satellites. This is where it becomes very apparent, as there is not much difference at all, and this is the problem. Here is a size comparison of the ISS and a standard size office desk. Now, where the problem lies, as I mentioned, is the apparent size of the ISS. The ISS is supposedly at an altitude of only 408 kilometers, and we see the same apparent size of a SpaceX satellite at an altitude of 440 kilometers altitude. Are you beginning to see the problem here? How is it logically possible that the ISS and a SpaceX satellite appear to be the same angular size in the sky when a satellite the size of an office desk is at an altitude of 440 kilometers, and the ISS is the size of a football field at an altitude of only 408 kilometers. This is an entire 32 kilometers lower than the ISS. But the comparison of both objects when you look at the footage appear to be almost exactly the same size. Until now, we haven't actually been able to compare the apparent size of the ISS at its altitude with something else that is higher in altitude than the ISS, and of course still visible to us. But now we have another object higher than the apparent ISS, we do have something to compare it to. This is now very apparent that the office desk satellites completely debunk the notion of an ISS flying over our heads that are supposedly larger than a football field. Now, after seeing this video, you still believe that an object larger than a football field should have the same apparent size of an office desk that is 32 kilometers higher in altitude, then you need to get your eyes checked, and you need to start thinking for yourself. To make a simple analogy, you cannot have a semi-truck and a remote control car appear to be the same size from your vantage point when that truck is 32 kilometers closer to you than the remote control car. So, the question remains, how are these quote-unquote satellites being lit up so bright? Well, at the very least, as I mentioned earlier, SpaceX are doing exactly that. They're making you believe they have a train of 60 satellites orbiting a spinning ball Earth. The train of satellites is most likely a series of connecting high-altitude balloons, and with very bright lights on the bottom of them to give you the appearance that there are orbiting satellites in space. Now, as we know, NASA and other companies, just like Google, launch hundreds of high-altitude balloon satellites into the atmosphere every day. So it's really not so hard to comprehend the fact that SpaceX could launch their own series of high-altitude weather balloons into the atmosphere. Now, as for the ISS, what could it be? Well, we know for a fact that the actual ISS is underwater in NASA's Neutral Buoyancy Lab, and that there's a time schedule that you can look up to see the supposed passes of the ISS. Now, given the speed and the apparent size, it could very well be just a fast high-altitude plane with some sort of reflective or holographic projection projecting the solar panels of the ISS.
again, we know that there exists holographic technologies to this scale, so it's not so far-fetched to think that NASA would be using this technology on a plane. Now, this is the footage I took of the ISS with my P900, and I managed to grab a screenshot and put it through a photo editing app. I basically just adjusted the levels, and the so-called solar panels started disappearing, and basically left a silhouette of a plane with wings. So there you have it, folks. SpaceX Starlink satellites debunk NASA's ISS hoax. Now, for the doubters, I want you to really think about what you've just seen. Look again at the apparent sizes of both the ISS and the SpaceX satellite office desks, and the fact we see both objects in the sky almost exactly the same size. This proves undoubtedly that the ISS is a hoax. Ja już się z Państwem żegnam. Na koniec audycji fragment wywiadu. Czy to jest projekt Blue Beam? Warto posłuchać i wyciągnąć samemu wnioski. Pozdrawiam Państwa serdecznie i oczywiście zapraszam na następne audycje. Do zobaczenia we stacji SS Space Station. Wow! Do zobaczenia i do usłyszenia. There's something called like Project Blue Beam. Yeah, good one. What is that? That's lasers, right? Yeah, I can actually talk about that one, but that is it's really bad. But you know the people that see orbs in the sky, yeah, go around that fly faster. UFOs. UFOs. Yeah, there's Navy pilots. There's multiple Navy pilots who talk about they got their they were flying F-18s. These Navy pilots. And one of them's coming in here in 2 weeks. He's Ryan Graves. Okay. He's a Navy pilot flying off the coast of North Carolina, and they got their radar upgraded on their F-18s, and all of a sudden they were seeing these things darting around on their radar. Okay. Don't tell him what I'm about to say and see if he knows about it. Okay. So what we do is we play with our own forces to make sure our trickery will work on the enemy. And those are directed energy weapons of where we do intersecting beams or focus beams into the atmosphere. And notice they're always in the atmosphere to excite the electron orbitals of the oxygen and nitrogen in our atmosphere, and it causes a glow and it causes ionization. That ionization shows up on radar and it's like a cat laser pointer, and we're making planes chase them. That's exactly how they describe these things moving, like laser pointers. Yeah, and so we can do it in 3 space. We can make it look like in 3-dimensional space. Yeah, and we can make it look like an entire fleet is about to drop bombs on, let's say, Europe, and then just have them disappear. And they get all their planes up in the air, and we attack them from the other direction, assuming we're attacking Europe. Who is doing this? The Navy, you said? Somebody. Let's just say a group. You know. And you know this for a fact. I know for a fact, yeah. So anyway, don't tell your guests. A group within the U.S. government. Yeah, okay, we'll leave it at that. Yes. And is this something that could be seen with the naked eye, or yes, is this something because that would it glows? It glows, so it would be seeable. You can see it by the naked eye, and it would leave a radar trace. So it's perfect as a deception.